Siema Bober, Siema. co robisz? Właśnie przykręcam belkę tylną do 4WS-a w Coding, czyli zaczynamy składać jak na razie najgrubszy projekt u nas na garażu. Dlaczego najgrubszy? Ponieważ jest to projekt praktycznie odbudowy całego auta od podstaw. Fajnie. Tylko jedyne czego nie otwieraliśmy w tym samochodzie to jest piec. Ale piec już czeka przygotowany, jest odmalowany. Pies. Nie ten piec, ten będzie. Jeszcze tam parę gratów do niego. Ale to Może przyjdzie kiedyś czas. nagrałam. przyjdzie Co czas. tam robisz na tym warsztacie? Przykręcam właśnie te śrubki od belki i po kolei zaczynamy to wszystko składać. Nie wiem, czy sobie nie powinienem zacząć od linek, ale to nie będziemy tu przeszkadzać na rynka. Puszczę sobie je. Nie puszczę sobie. Po prostu chciałeś przykręcić to Tak, chcę ją sobie przykręcić. Więc tak to będzie mniej więcej wyglądać na aucie. Sztosiwo, co? No. I wtedy musimy wpuścić te nieszczęsne linki. A te linki mamy w magazynie. Więc musimy pójść do magazynu po linki i wpuścić linki. I od tego zaczniemy, bo potem one tutaj mają mocowania. Teoretycznie bym tu doszedł jakoś. Dobra, nie będziemy tego teraz już rozdrabniać się, tylko przykręcimy beleczkę. Później no już będziemy myśleć, co z tym zrobić tamtym. Tutaj mamy też ocynkowane śruby na złoto od naszego Midasa, który czego nie zamienia na złoto. Ale belki nie dotykał akurat. Belki nie dotykał, ale dotykał inny fachowiec. Dlatego jest bardzo ładnie wykonana. Jeżeli chodzi o Lakierowanie. lakierowanie proszkowe i piaskowanie. Super. Super, super. Duper. Dobra, jedziemy. To jest właśnie efekt tego, jak w niedzielę się budzi i się nudzi. Przychodzi do garażu i Przykręca sobie beleczkę. kręca sobie cokolwiek, byleby już kurde nie siedzieć w łóżku. Nieprawda, naoglądałeś się youtuberów. Naglądałem się YouTube'a, jak inni składają i już kurwa nie mogą wytrzymać. I teraz muszę sobie przyjść, podokręcać parę śrubek, bo... Aż go ręka świeżbi. A nie, ręka mnie świeżbi, żeby panu Przykręcić belkę. przykręcić śrubę. Belka jest dokręcona z odpowiednią siłą. Tak. Słyszycie jak strzeliło? Tak, słyszeliśmy. To w łokciu. Dobra. Cyk. Fuch. I Widzę, że gitarę. telefon też nie oddaje tego koloru tej Nie, belki. to trzeba przyjechać Ale może nagramy I gdzie zobaczyć jak to na ładnie żywo. wygląda. i zobaczyć to na żywca. Teraz będziemy patrzeć na nią, tak? Nie no, może coś dalej będziemy tutaj kręcić. Jakieś śrubki. Ja myślę, może te drążki reakcyjne byśmy sobie tu pozakładali. I wahacze do nich, żeby ktoś się już jakoś kupy trzymało. Albo wahacze, tylko muszę iść po śruby. No wahacze możesz, bo... Tylko Co ci muszę iść szkodzi? po śruby do magazynku. Także zaraz jestem. I jestem już z powrotem z śrubami naszego autorstwa.
Linki też udało mi się ogarnąć. Ale to później, bo one wymagają delikatnie czyszczenia. Czyli co? Wahacze. Co ja patrzę? Gdzieś tu miałem te wahacze. Jak zajebista robota. I jak zajebista robota. Przyszedł pomocnik. Pomocnik, chodź tu. Pomocnik. Będziesz montował coś? Zobaczymy, czy te śruby będą pasować. No jak mają Tutaj. nie pasować? No. Sztos. Mamy sztosowy wahacz. Wkładamy go w beleczkę. Musimy się wspomóc troszkę siłą perswazji. Mamy stosowną śrubeczkę i celujemy nią tutaj. I ciach. I teraz, żeby nam wyszło tu. Pyk. Siedzi jak złoto. Palcami weszła. Także teraz tylko wezmę sobie klucz, żeby ją postawić mniej więcej tu. Dobić podkładka do góry. To tutaj tak samo zakładamy podkładeczkę. Muszę sobie troszkę dobić, żeby... Dokładnie tak. Myślę, że musisz głośniej mówić, dopóki nie kupimy mikrofonu. I zakręcamy nakrętkę. Proszę. Pięknie. Tada! Później to dokręcimy wszystko z odpowiednim momentem. Ale na ten moment jest perfekto. Możemy założyć drugi wahacz. Tada! I to jest wahacz prawy. Również sztosowy. Sztosowany w chodzie. To są śruby z tej belki, czy nie wyjąłeś? Czy w sensie, czy włożyłeś jakieś robocze? To są śruby z tej belki, ale będę je wymieniał na ocynkowane. Aha, czyli tak na roboczo je zostawiłeś, Tak. żeby ci nie zamalowali gwintów, tak? Dokładnie. Ta belka będzie spełniać swoje zadanie i tyle. No. To, że delikatnie trzeba coś tam tuningować, no to już jest kwestia tego, że ma to swoje lata. Ma swoje 30 lat. 30? No to tak na bidę, nie? W zaokrągleniu. W zaokrągleniu po przecinku do 8 miejsc. A skąd wiesz, jak ta śruba powinna być w tym miejscu na tę śrubę? W którą stronę? Na razie ją ustawiam tylko tak sobie wstępnie. Bo potem będzie to regulowane na geometrii. Aha. Ale tak mniej więcej tak samo musisz, tak? Tak, ja sobie to poustawiam tak samo. Ale później to wszystko będzie ustawiane dokładnie na geometrii. O, to pan od geometrii się ucieszy, Na pewno. że się mu śrubki odkręcają. Pierwszy raz chyba. Coś mi się nie chce wyostrzyć. Będzie? Będzie.
4 właśnie takie śrubki. Oprócz tych 4 jeszcze musimy znaleźć śruby pasujące do tych drążków reakcji. Więc A nie ma tutaj w tej budzie kręcone? Nie ma. nie, tu jest wszystko powykręcane, no to było do piaskowania wszystko wyciągnięte. My to piaskowaliśmy na dole? Tak. Już nie Tutaj na pamiętam. dwozie było do połowy piaskowane. A, no tak. Na dwozie do połowy i podłoga cała. I ty tutaj zabezpieczałeś podłogę, tak? Tak. I co robiłeś takiego? No była wypiaskowana cała podłoga. Była w ładnym stanie, więc nie wymagała prac blacharskich żadnych. Nie było tu dziur w podłodze? Nie, nie było żadnych dziur. Może taśmą to przyklej, o. Nie było żadnych dziur. Potem była zabezpieczona jeszcze takim preparatem, konwerterem rdzy, który to gdzieś tam resztki jakby miał dojeść. No i później podkład epoksydowy. Jeszcze go zmyłeś, tak? Tak, potem to wszystko było zmyte, umyte, przedmuchane, podkład epoksydowy i na to konserwacja podwozia. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeszcze zostały jakieś woski do profili, ale to już robię na koniec sam, Opadło. żeby uniknąć potem kłopotów jakichś tam typu odparzenie lakieru i tak dalej. W ramach estetyki można jeszcze papierkiem powycierać nadmiary smaru, które gdzieś tutaj powychodziły. Czyli dobrze nasmarowałam. Akurat wycieram ten smar, który ja smaruję. O. Ale ty też dobrze nasmarował. Dobra. To co? Szukamy śrub i działamy dalej. Także Jakich śrub to ja mogę poszukać? wracamy zaraz. Mamy śrubki ogarnięte do drążków reakcyjnych. I teraz już smarujemy podwinty. Tutaj jak widać już mamy Profesjonalna firma włożyła poliuretan. tulejki zamontowane przez firmę Carrington. Czyli mnie. Dobra. Cyk. Puch. I łapiemy sobie śrubeczki. O, to coś ciasno przechodzi z farba. Grubo farby położy. Nie żałował. Ciach. Na każde. No i co, to są 3 takie same śrubki, czy różne? Takie same. Z tym stożkiem? Tak, z tym przetłoczeniem. Czyli te, co myślałeś, że te, tak? Z tym przetłoczeniem. Tutaj nie wiem, czy widać. No. No, to są właśnie do drążków reakcyjnych. Teraz druga strona. Tak. Słyszałem, że kto smaruje, ten stoi, jak kto posmaruje, ten jedzie. W sumie to jest bardzo trafne. To mówi Sean Connery, polskiego YouTube'a. Będziesz Ko- skręcał to jedno z drugim? Tak. To nie Czemu? będzie przeszkadzać później? Żeby na przykład, no nie wiem, te zwrotnicy, jak będziesz to przekręcał albo coś? Nie będzie z tym problemu. Zresztą ja sobie to na razie i tak połapię, bo żeby po prostu się w łeb o to nie uderzać. Okej. A nie lepiej miedziuszką to psikać? Proszę? Miedziuszką? No lepiej. To czemu nie psikamy?
No bo się skończyła. Niestety się skończyła i niedziela, więc nie ma nawet gdzie podjechać, żeby kupić. A po co ci ta przedłużka? Nie wiem. Muszę ściągać, dobra. Skoro tak mówisz, że będzie lepiej. A po co mu bak? Przecież i tak nie będzie jeździł. Back to the future. Nie będzie jeździł, no. Ale był bug, to niech będzie bug. No dobra. Żeby potem nie powiedział, że niekompletne auto. No ktoś to tak wymyślił, żeby był bak, nie? No tak. A bak mamy już pomalowany? Bug jest pomalowany, ale jeszcze musimy go przemalować na czarny. To jest na co pomalowany? Na taki szary. Taki grafit trochę może, ale mi nie pasuje i go chcę przemalować na czarno. My to malowaliśmy? Nie. Dobra. A chcę na czarno ze względu właśnie na to, że mam ocynkowane te... Wracamy po problemach z pamięcią. Mówiliśmy o baku. Tak, mówiliśmy o baku. Baku to jest skład. Także, no jeszcze tu bak przywiesimy, ale to na sam koniec, bo jeszcze musimy puścić tutaj drążek do 4 WSA, maglownicę do 4 WSA. W zasadzie moglibyśmy jeszcze te górne wahacze powiesić i tyle, bo musimy w zwrotnicę jeszcze wpasować nowe skocznie. I zawiesić zwrotnicę. Ale pomalutku do celu. A stabilizator możemy? Stabilizator, czy nam nie będzie przeszkadzał potem? Wiesz co, ja bym go chyba sobie dał jednak na koniec. Na sam koniec, jak już przyjdzie tutaj maglownica, no tak to on tu nam będzie wadził cały czas. A linki? Linki możemy puścić, tylko muszę je doczyścić. I możemy je wpuścić, tylko muszę znaleźć, czy są mocowania na nich. Nie znaleźliśmy blaszek. Bober mówi, że dał do ocynkowania. Tak, pojechały do cynkowni, więc będą w poniedzieli. Bo już Midas do mnie dzwonił, że jedną część ogarnął, a jeszcze mu została druga, więc dopiero poniedzieli. No ja tam wszystko przejrzałam. Czego szukasz? Tego właśnie. O. Tego, bo sobie zamontujemy te haki tutaj. Jeden i tam drugi holowniczy. Holowniczy. Co będziemy holować? Holować! Holownik! Nie, idę zobaczę sobie, do której jest lewy, który prawy. Dobra. I będzie to przykręcone, ten hak, dzisiaj? Tak, tylko muszę to przegwintować. A po problemach z pamięcią. Na dzień dzisiejszy zostawiamy to w takiej postaci, ponieważ i tak jeszcze czekamy na kilka rzeczy z ocynkowni, bo nie wszystko udało się od razu zrobić. Więc to na dzisiaj zostawiamy, a weźmiemy się Haki przykręciłeś? za kolektor. Tak, przykręcone są Nie widzę. haki. O, piękny hak. Tu, czekaj, jeszcze ci Jeden, drugi. Wow. jeszcze ci go doświetlę. Nie musisz mi go doświetlać, to już naprawdę wystarczy. To tylko hak. Ładnie, zobacz. Ja. Cuda. Śrubeczki. Pięknie. Pięknie, aż chuj mięknie. Także tyle. Ogarniamy się tu trochę i tyle. Pozdro 600. Przy takich projektach trzeba uważać, żeby sobie tego pustego łba nie rozwalić. Akurat
najmniej. Co? Można temu poświęcić najmniej czasu, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo to trzeba powtórzyć całą czynność dla każdej śrubki, więc Do co mam nagrywać? jak będziemy montować? Będę ciebie nagrywać. Szkoda miejsca na karcie. Nie ma to jak niedziela na wsi. Tak jest. Sąsiedzi na pewno nas kochają. Na pewno nas nie pożerą.